Temat na dzisiaj: ludzie sukcesu, ich sposób myślenia. Jak to się stało, jak to się dzieje, że jest pewien typ ludzi, którzy odnoszą sukcesy notorycznie, a są tacy, którzy są biedni, którzy narzekają na co się da, ich życie nie wygląda tak, jak powinno. Dlaczego mogę Ci o tym mówić? Wiesz co, nie dlatego, że jadę samochodem za kilkaset tysięcy złotych, ale dlatego, że uważam siebie tak naprawdę za osobę sukcesu, ale tak naprawdę chodzi o to, że przez ostatni rok miałem okazję poznać mnóstwo osób, które odnosiły ogromny sukces. Rok temu nagrywałem wideo z moim przyjacielem Aleksem, który pisze książkę na temat miliarderów, na temat tego, jak to się stało, że oni od zera dorobili się miliardów, jaki mieli sposób myślenia, sposób działania. Ponieważ przez rok zjeździliśmy mnóstwo krajów, myślę, że mam na ten temat całkiem niezłą wiedzę. Podstawa u tych wszystkich osób, u tych miliarderów, to jest sposób myślenia. Sposób myślenia, wiesz, według mnie tego się można nauczyć. Sposób myślenia o jakimś tam celu, czyli masz jakieś tam wyzwanie, a może jeszcze nie masz wyzwania, nie wiem, chcesz zarobić jakąś tam kwotę pieniędzy, chcesz mieć fajny samochód, chcesz przebiec jakiś trudny bieg, ultramaraton, ale w Twojej głowie jest myśl, że no właśnie, jaka jest myśl? Czy dam radę, czy to jest poza mną, czy to jest ponad, czy ja tego nie potrafię? Widzisz, ludzie sukcesu mają takie myślenie, jak mają jakąś myśl, jak mają jakiś plan, jakieś zamierzenie, to myślą w ten sposób: dam radę. Dam radę. Nawet jeśli w tym momencie, nawet jeśli teraz nie mam pojęcia, jak to zrobić, to nic nie znaczy. Bo ja nie zakładam, że ja ten mój sukces będę miał jutro czy pojutrze. Ja go osiągnę za rok, za 5 lat, za 10 lat, ale widzisz, to jest ten okres czasu, kiedy ja się mogę uczyć. Kiedy ja mogę posiąść tą wiedzę. I teraz tak, jeśli Ty masz jakieś zamierzenie, ja Ci powiem na przykładzie mojego maratonu. Jak kiedyś przygotowałem się do maratonu. W momencie, kiedy ja usłyszałem, że ja mam za 2,5 miesiąca przebiec maraton, dla mnie to było, tego się nie da zrobić, to jest absolutnie niemożliwe. Taką miałem myśl. Ale potem zacząłem dochodzić do tego, że w sumie to jest do zrobienia. Tylko to, że w tym momencie to było dla mnie niemożliwe, to nie znaczy, że tego się nie da zrobić za 2 miesiące, bo ja mam 2,5 miesiąca czasu na to, żeby zdobyć wiedzę, żeby się przygotować i wtedy się to da zrobić. Także to, że teraz Ci się wydaje, że czegoś nie dasz rady zrobić, absolutnie się tym nie przejmuj. Absolutnie. Bo masz czas na to, żeby poszukać wiedzy, żeby poszukać ludzi, żeby poszukać środków, którzy Ci to umożliwią. Więc podstawa to jest myślenie takie: potrafię. Potrafię. Słuchaj, to jest coś takiego jak placebo. Jak nie wiesz, o co chodzi, placebo to są, jak się testuje leki. Podaje się pacjentom placebo i podaje się prawdziwy lek. I sprawdza się, i tym pacjentom tłumaczy się, że jak to zażyją, to będzie taki efekt. I placebo to jest tak naprawdę cukierek. Czekaj, bo gdzieś tu muszę zjechać. I w trakcie badań wychodzi na to, że jak się podaje placebo co niektórym osobom, to im się poprawia zdrowie albo coś się im tam lepiej dzieje w życiu, bo ich umysł się zasugeruje, że to się da zrobić. Więc słuchaj, możesz stosować w swoim życiu placebo. Widzisz, i tu jest też różnica taka, jak masz jakiś tam, ktoś Ci podrzuci jakiś pomysł na zrobienie czegoś, zobaczysz, nie wiem, Ferrari jedzie po ulicy i chcesz sobie je kupić, ale pojawia się myśl: nie dam rady, to jest po prostu, to fajnie, że ktoś to ma, ładnie jest popatrzeć, ale to jest absolutnie nie dla mnie. Więc widzisz, tu jest różnica teraz, czy sobie pomyślisz, że ja to zrobię, dam radę, czy to w ogóle odrzucisz, czy też może sobie pomyślisz: no spróbuję, może się uda. Więc widzisz, to jest też kwestia Twojej wiary, tak? Jeśli Ty wierzysz, że dasz radę i będziesz zdeterminowany, będziesz skoncentrowany, żeby to osiągnąć, to osiągniesz. Słuchaj, ten samochód, którym jadę, to absolutnie nie jest moje marzenie. Ja mam jeszcze drugi samochód, który mi daje większą przyjemność, ale to jest fajny samochód do przemieszczania się po Polsce. Ja wiem, że dla wielu osób to jest marzenie, żeby mieć Porszaka, żeby sobie pojeździć Porszakiem. Wiesz, jak sobie założysz,
że będziesz miał Porszaka za powiedzmy 2 lata, czy za 3 lata, nie bierz na kredyt, nie bierz w leasingu, bo to jest coś, co wykańcza ludzi psychicznie i finansowo. Ja absolutnie nie biorę na kredyt, leasing samochodów. Ale załóż sobie, że kupisz sobie Porszaka powiedzmy za 2 lata, czy Ferrari. Więc już teraz możesz się na to przygotować. Możesz sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie. Bo widzisz, nie jest problem kupić samochód, jest problem, żeby go utrzymać. Ile kosztuje paliwo, żebyś wiedział, ile miesięcznie musisz zarabiać na to, żeby móc sobie jeździć takim samochodem. I potem pozostaje kwota do zapłaty za ten samochód. Więc jeśli zakładasz, że kupisz go za 2 lata, no to musisz sobie po prostu policzyć, powiedzmy samochód Ferrari sobie kupisz 2-letnie, kosztuje 500 000, tak? Więc potrzebujesz 500 000 zarobić w 2 lata. Łatwo sobie możesz policzyć, ile dziennie potrzebujesz zarobić pieniędzy. Na oko chyba z 1000 zł dziennie byś potrzebował zarabiać, ale to takie bardzo szybkie moje liczenie. Więc widzisz, wtedy powinno Ci powstać pytanie w głowie, jak zarobić 1000 zł dziennie? Tylko tyle, albo aż tyle. Może Ci się wydawać to duża kwota, wiesz, dla wielu osób jest to kwota śmieszna, bo są tacy, którzy zarabiają miliony dziennie. Kolejna sprawa, co do ludzi sukcesu. Jak masz ten zamysł, żeby coś zrobić, absolutnie nie czekaj, tylko rób to teraz. Bo jak będziesz czekać, to wydarzy się cała masa innych rzeczy, które Cię od tego odwiodą i wiesz, no są ludzie, którzy planowali coś, jak mieli 30 lat, teraz mają 70 lat i tylko żałują tego, że tego nie zrobili. Jak jedziesz gdzieś autobusem, widzisz takich smutnych, sfrustrowanych ludzi, no to skąd to się bierze? Właśnie z niezrealizowanych marzeń. Więc jak masz jakieś zamierzenie, to po prostu się za to weź i to rób. Kolejna sprawa, która odróżnia ludzi sukcesu od przeciętnych zjadaczy chleba, to jest kwestia martwienia się. Czyli ja nie wezmę się nie otworzę firmy, bo ona na pewno zbankrutuje, nie pójdę, nie poznam tej dziewczyny, bo na pewno mnie odrzuci. Cała masa wymówek. Nie wsiądę do samolotu, nie polecę na drugi koniec świata, bo na pewno ten samolot się rozbije, terroryści i tak dalej. Słuchaj, martwienie się. 90% tego, co Ty się martwisz, nawet 98% tego, co Ty się martwisz, w życiu się nie spełni. Ale my jako ludzie mamy jakoś tak jesteśmy zaprogramowani, że lubimy się martwić. Nie wiem czemu, wiem czemu, ale to jak było wideo z Rosji, to wróć do tego wideo z Rosji. To chyba wróć do tego, to tam tłumaczę, skąd to się bierze. Więc zakaz martwienia się. Wiesz, to trzeba się łapać w głowie za myśli. Łapać się za myśli. Czy Ty się martwisz, czy Ty się nie martwisz, bo to jest łatwo ustalić. Jeśli Ty się martwisz, jeśli Ty się zamartwiasz głupotami, to po prostu trzeba się na tym łapać i to eliminować, bo to jest Twoje myślenie. I to od Ciebie zależy, o czym Ty myślisz. I ostatnia sprawa. Ostatnia sprawa jest taka. Ostatnia sprawa, która odróżnia ludzi sukcesu od przeciętnych zjadaczy chleba. Jest to kwestia tego oczekiwania wyniku. Czy Ty oczekujesz, że Ci się uda? Czy Ty masz myśl taką, że nie ma szans? Powiedziałem Ci o tym Ferrari, powiedziałem Ci o tym zarabianiu 1000 zł. To jako przykład, bo ja akurat jestem fanem samochodów. Kwestia, co Ty sobie pomyślałeś? Czy pomyślałeś sobie, no dobra, skoro on tak powiedział, to może faktycznie warto spróbować, sprawdzić, może się faktycznie tak da, może zacznę myśleć, co by tutaj zrobić, żeby zacząć zarabiać 1000 zł dziennie i za 2 lata sobie kupić Ferrari. A może sobie pomyślałeś, bzdura, po co mi Ferrari? Przecież, no dobra, może ładny jest, ale przecież nie będę jeździł Ferrari, po co? Widzisz? I jeszcze myślenie takie, że na pewno nie będę w stanie zarabiać 1000 zł dziennie. Więc tu jest różnica między osobami, które odnoszą sukcesy, a osobami, które tych sukcesów nie odnoszą. Jest to kwestia oczekiwanego wyniku. Jeśli Ty wierzysz, że Ci się uda, to Ci się uda. A nawet jeśli Ci się nie uda,
Nawet jeśli ci się nie powiedzie, to jeszcze nic się nie dzieje. Ja wiem, że my jesteśmy nauczeni, szczególnie przez szkoły, że zawsze ma nam się udawać, zawsze mamy dostawać 5 czy 6, nie możecie nigdy powinąć noga. Wiesz co? Ja podchodzę do tego trochę inaczej, ludzie sukcesu podchodzą do tego też trochę inaczej. Czyli jeśli ci się coś nie uda, to traktuj to jako naukę. Czyli ten sposób nie działa, więc biorę się za coś innego i próbuję inaczej, bo już wiem, że to nie działa. Ale to nie jest powód do tego, żeby się poddawać. To absolutnie nie jest powód do tego, żeby się poddawać. Tak samo nie jest powodem, żeby się poddawać to, że w tym momencie nie masz na to pieniędzy, że w tym momencie nie masz wiedzy, jak to zrobić, że w tym momencie wydaje ci się z jakiegoś powodu to niemożliwe. To, że teraz tak ci się wydaje, czekaj, bo tutaj muszę zawrócić. To, że teraz tak ci się wydaje, to nie znaczy, że za kilka miesięcy czy za kilka lat to się nie zmieni. Widzisz, w Polsce mamy ten plus, że nauka na uniwersytetach jest darmowa, więc możesz iść na studia i jeśli uważasz, że ci brakuje wiedzy, możesz tą wiedzę zdobyć. Pieniędzy też jest nieograniczona ilość. Zdziwiłbyś się, ilu jest inwestorów, którzy mają duże pieniądze i nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić, a nie chcą trzymać tych pieniędzy po prostu w banku, tylko chcieliby zainwestować, a może by zainwestowali właśnie w Ciebie. Dzięki. Cześć.